Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy sobie drugą część o kontenerze. Przyjechałem na miejsce. Miejscówka, jak widać, jest zarąbista. Środek jakiejś tam strefy przemysłowej. I się od razu na dzień dobry pojawił problem, ponieważ tam prosiliście, żeby pokazać odnośnie rozładunku danego produktu. No to dzisiaj sobie zrzucimy taki gumowy granulat. No i zresztą pokażę Wam. Będę robił takie przebitki, ponieważ tam nie chcę za bardzo chodzić z kamerą na firmie u klienta, ale tu na ulicy myślę, że nie będzie żadnego problemu, żebym pofilmował. Ale jak widzicie, tutaj jest zakaz postoju. Czekajcie, wezmę papiery, pójdę się zameldować, a następnie wezmę sobie próbę. Tam jeżeli będzie trzeba, to coś tam przyspieszę, ale dobra. Więc tak jak widać, jest zakaz postoju, ale nie dotyczy samochodów do rozładunku, ale jest mały problem, ponieważ mamy tutaj asów. O, dwa autka se stoją. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na chwilę obecną tutaj mamy miejsce rozładunku, bo już tu byłem, albo jedna z tych rurek, czyli inaczej się nie ustawimy, bo tu jest wyjazd z firmy całkowity. Dobra, idę się zameldować, weźmiemy próbę i zobaczymy, co dalej. Poczekajcie chwilę. No i dobra, sytuacja wygląda tak, że miły pan z obsługi stwierdził, że zadzwoni po straż miejską i będzie trzeba odholować te dwa samochody. Ale za chwilę jeszcze weźmiemy analizę, to znaczy próbę do analizy i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, aktualizacja jest taka, że zadzwonili po pały, żeby odholować samochody albo znaleźć klienta, zadzwonić do nich, mandacik oczywiście wystawić. Wzięli próbkę do analizy, o takie coś, takie badziewie. Mamy takie kuleczki gumowate. To jest fabryka kabli jakaś. No, się rozłożę i pewnie musimy poczekać za jakieś 1,5–2 godzinki, zanim to się wszystko tutaj rozwiąże, zanim zrobią analizę i tak dalej, to chwila minie. Dobra, będę aktualizował na bieżąco. Dobra, czyli sprawa wygląda tak, że musimy poczekać pół godzinki na policję. Policja sobie przyjedzie, spróbuje znaleźć właściciela, a jeżeli nie, to będziemy się rozładowywać, kurwa, na 4 węże albo na 3 na 3. Bo to jest to chyba dalsze przyłącze z tego, co mówili, ale muszą tym się upewnić, bo analizę muszą zrobić. Dobra, to my sobie w tym czasie podłączymy beczkę. No bo trzeba uważać, że samochód mnie nie pierdolną, bo tu taki dość duży ruch jest na ulicy, no kurde, masakra. Dobra, to zaczynamy, podłączymy sobie kabelek, ale będę przebitki robił, żeby filmik nie trwał 4 godziny. To po prostu sobie tam zaniosę wszystko do tyłu. Kurwa, co za... Znaczy, sorry, bo mi zblokują filmik. Lekkomyślni ludzie, o tak to nazwijmy, którzy parkują w niedozwolonym miejscu. Dobra, kabelek sobie podłączyliśmy. Idę zamknąć zawór u góry, bo od tego zacznijmy, bo jak podniosę beczkę, to już nie to już nie da rady wejść tam za bardzo. Więc wskakujemy na drabinkę i zamkniemy zaworek. Dobra, jest zaworek. Tutaj jeszcze powinienem sprawdzić, czy dekle są dokręcone, ale sam je zamykałem, więc na pewno są. Tutaj u góry, nie? Dobra. No, miejscówka jest kurde zarąbista. Dobra, kompresorek sobie podłączymy później. Tutaj podłączymy zimne powietrze, bo to granulat, to tak jak te, nie można na ciepłym zrzucać i musimy poczekać, aż te auta się usuną. Ze skrzynek wszystko wyciągnąłem, czyli sobie tutaj podłączymy tył. Cały śmietnik już przyniosłem, żeby mnie kurde nie przejechali. No dobra, to lecimy. Zaczniemy od podłączenia ramy do silosa, czyli podłączymy sobie tutaj to tutaj razem z tym. Dobra. Cyk. Cyk. Raz. O, trochę ciężko, ale musi zejść się. Dobra. To sobie otwieramy. Ponieważ to jest granulat, to dmuchamy. Kurwa, jak to wysoko. Przez górny układ powietrzny. A te dwa na razie zamykamy.
Musimy poczekać, ponieważ nie mogę się rozładowywać, bo koniem zastawiam bramę przeciwpożarową. Co prawda niedużo, ale też zastawiam i nie mogę rozpocząć rozładunku. No tutaj jest słupek ze znakiem i musimy niestety poczekać na holownik. No ale w międzyczasie tak, przed każdym rozładunkiem dociągamy te motylki. O, trochę się popuściło. O. Tak, czekajcie, wezmę sobie drugą rękę. O, dobra. I z tym kluczem, co wam wspominałem, ten 46, dociągamy te dolne śruby też. Tutaj, to nie zawsze. Zwłaszcza jeżeli sypiemy jakieś drobne produkty, jak kreda, nie kreda, to też często w kontenerach idzie. To tym bardziej trzeba. Dobra, będzie dobrze, nie ma co za bardzo też dopierdolić, bo potem się męczysz z odkręceniem. Dobra. To tu. Kluczyk sobie chowamy do szafeczki z powrotem. No jak samochody jeżdżą, kurde, no trzeba uważać, żeby cię nie rozjechali. Co za rozładunek. Pilota sobie imiemy też. Ten granulat akurat gumowy, który ja tutaj mam, on ma to do siebie, że on czasami lubi, mimo to, że to granulat, się okleić na beczce. Dlatego trzeba trochę go opukać, bo podłączyłbym te wibratory, ale gdzieś mi kurde wąż przepadł. Dlatego chyba ich nie podłączę, muszę zerknąć w schowku jeszcze, czy mam, czy nie mam. A, tu jeszcze jest jeden schowek, o, do tego nie zaglądałem. O, co my tu mamy? Chuja, linka celna, jakieś badziewie. O, to nie moja naczepa, nie moja rama. Więc bez wibratorów się obejdzie, czyli bierzemy młot i napierdzielamy i też zejdzie. On się słabo okleja, ale jak jest podłączone uziemienie i młoteczkiem się popuka, to schodzi praktycznie idealnie, bo jak nie opukacie, to potrafi się kurde poprzyklejać na podłodze. I wtedy przyjedziecie na myjkę, a tam kurde ze 150-200 kg w środku. Tutaj w kontenerze przy rozstawianiu stóp to jest dużo wygodniej niż w normalnym silosie, bo możecie go najpierw spuścić całkowicie w dół. No schodzi praktycznie do graniczników. I dopiero wtedy sobie możecie stópki rozłożyć tak minimalnie, bo on się unosi tylko w części tutaj, gdzie są te zawiasy. Czyli unosimy tylko samo kolano i samą górę. A ten zderzak i tak dalej to wszystko zostaje nieruchomo, czyli możemy praktycznie do samego dołu go sobie spuścić. No ja nie mogę jeszcze rozłożyć stóp, bo będę cofał zapewne. I nie chce mi się 2 razy tego robić. Dlatego, o dobra, jedziemy dalej. Podłączymy sobie kolanko, ale mówię, wystarczy wtedy go spuścić całkowicie w dół, stópki delikatnie rozłożyć i tutaj, żeby sięgnąć do samej góry, do tego układu powietrznego, to dużo niżej wtedy schodzi. Jeżeli, bo ja akurat jestem dość wysoki, tam prawie 1,90 m mam, to sięgam bez problemu, ale jak ktoś jest niższy, no to może mieć problem z tym. A po co skakać po zderzakach, skoro można sobie opuścić cały zestaw? Dobra, podłączę kolanko. Kolanko założone, dociągamy je delikatnie, jak akurat kolano dość mocno dociągamy, ale tak młoteczkiem tylko doklepujemy i... Moment. O, tak co by nam produkt nie uciekał, tak samo spulchniacz, no to normalnie łapką można albo młoteczkiem delikatnie puknąć i tutaj tak samo ten górny ring. O, cyk. I to akurat w wypadku granulatu zostawiam zamknięte, bo nie jest potrzebne według mnie. Dobra, tu zakładamy za chwilę drugie krzywkę i podłączamy drugi przewód. Dobra, krzywka założona, zawór zwrotny i wąż do popychu. Popychem tutaj będziemy sobie regulowali ciśnienie na przelocie. Tu mamy mieć 1 bar, czyli akurat w tej beczce mamy 1 manometr, czyli tutaj naszym zadanym ciśnieniem będzie 1 bar. Kurde, w Niemczech to akurat jest fajne, że w takiej sytuacji, kiedy ktoś stoi na zakazie i to jest firma sama dzwoni, popały, kurczę, wszystko sami załatwiają. I tak zauważyłem na ich twarzach, że taką dozę przyjemności, że kurde, będzie się coś działo, że porządek mogą zaprowadzić.
No dobra, zaczynamy. Tu na chwilę obecną mam wszystko podłączone, co na razie mogłem. Więc zobaczymy się za chwilę. No to mamy aktualizację. Jest taka, że przyjechali panowie policjanci. Trzeba będzie odholować te 2 auta. I zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, jak szybko zadziała nasz temat. I też przy okazji pewnie dowiemy się, czy właściciele samochodów będą mieli szczęście i zdążą przyjść przed lawetą, czy nie. Ale miejmy nadzieję, że zdążą, że dadzą sobie jakoś bezkosztowo to załatwić. Znaczy bezkosztowo i tak mandaty już dostali i tak, ale laweta raczej podejrzewam, że będzie droga za odholowanie auta i parking i tak dalej. Dobra, zobaczymy. Aktualizacja wygląda tak, że przyjechała jedna laweta, przyjechała druga laweta. Tak nie chcę za bardzo filmować z bliska. O, policjantów filmować to tak nie za bardzo, ale tak się dzieje. Latający samochód. Ok, podnieśliśmy sobie beczkę na 2 tłoki. Tak, tu stojąc na narożniku 2 tłoki wystarczą w zupełności. Spuściliśmy powietrze. Nóżki fajnie rozłożyliśmy. I my, tak jak się w kontenerze spuści, to dosłownie parę centymetrów nad ziemią tylko ten zderzak wisi wtedy. I te nóżki też minimalnie się otwierają. Kolejna rzecz jest taka, podłączyliśmy sobie wężyk setkę i mamy za zadanie tutaj trzymać 1 bara, ale ja tak trzymam 0,8, bo mi się nie dobija ciśnienie tak za dobrze. Wpuszczamy powietrze górnym układem powietrznym. Popych mamy w tym wypadku otwarty na full, bo ta guma jest dość ciężka i udało się przepustnicę też otworzyć na full. Przy rozpoczęciu rozładunku tutaj trzeba pamiętać, żeby nabić sobie 1-2 bara, tak, bo mimo że 1 jest dozwolony, to ciśnienie i tak trochę spadnie. I tak, wezmę trochę jeszcze kompresor, podkręcę w górę. Troszeczkę podkręciłem kompresor na obrotach i w ten sposób mamy wtedy więcej powietrza na układzie. Dobra, i tak, temperaturę mamy 65 stopni, troszkę za dużo, ciśnienie na układzie tutaj, na dolocie mamy 0,8 bara niecałe, czyli musimy troszkę przykręcić tego produktu, troszkę powietrza przykręcić na produktu, tak minimalnie, aby, żeby to ciśnienie trochę nam się uzupełniło. A dół zostawiamy spulchniacz, zostawiamy cały czas niepodłączony. Nie zasila nam powietrze nic. Odnośnie rozpoczęcia rozładunku, no to ważne jest, żeby przepustnicę tutaj bardzo powoli otwierać, że otwieracie sobie 1/4, otwieracie sobie wtedy pół i wtedy w zależności od tego, jak to szumi, jak ucieka ten produkt, to dokładacie po prostu powietrza na popyt. A druga sprawa przy podnoszeniu ważne jest teraz już możemy zacząć trochę do góry podnosić, bo już taki głuchy dźwięk tu mamy z tyłu, czyli produkt nam uciekł już, się rozładował i jeżeli tutaj z tyłu mamy za pusto, to będzie nam powietrze uciekało. Dobra, to idziemy podnieść beczkę do góry, tylko żeby samochód mnie nie rozjechał. Dobra, i to tak jak wtedy w poprzednim filmiku wspominałem, że blokujemy sobie unoszenie strzałeczkę do góry na zablokowane i tylko zielony przycisk. I leci do góry. I teraz już możemy w zasadzie do samej góry aż unieść. O, się blokuje produkt. Mamy za dużo produktu otwartego, czyli tak do 3/4 ograniczę. No to jest ciężki produkt i nie może upchnąć, a tu już ciśnienie widzę, że mi trochę spadło. Czyli musimy dopompować tę beczkę. Czyli przykręcamy sobie popych, przykręcamy troszkę produkt, poczekamy aż spadnie. On nam zatka, można powiedzieć, tą dziurę z tyłu i powietrze będzie mniej uciekało. O, już praktycznie do samej góry dochodzi. O, jak widać. Czyli idziemy za chwilę wyłączyć, jak się nam już skończy tłok. Uwaga, żeby samochód nas nie rozjechał. Dobra. I tu za chwilę będzie widać akurat na strzałeczce, czyli robimy sobie stop. Jak pompa zacznie ciężej chodzić, znaczy, że już ma opór. No, tam akurat z tyłu nie działa to zamykanie
Beczki to trzeba ręcznie pompę wyłączyć. Inaczej nie przestanie podnosić. Dobra. O, i było słychać opór na pompie. To możemy już zluzować. Podnoszenie. I teraz zamknę ten zawór przedni, że jak będę opuszczał, żeby ten silos mi nie pierdolnął na dół, tylko żeby fajnie się powoli opuścił. Kurwa, jeżdżę jak z raką. No i dobra, i teraz rozblokowujemy odpuszczanie, tam zawór jest zamknięty. I to by było wszystko w tym wypadku na razie. Okej, tu mamy, znowu słychać, że mamy pełno. Ciśnienie nam nie rośnie w dalszym ciągu, czyli jeszcze minimalnie przykręcamy popych. Ale tak dosłownie mini, żeby rura się nie przytkała. I to powietrze za chwilę powinno nam uzupełnić silos. Tutaj o czym warto jeszcze wspomnieć, to akurat przy kontenerze nie ma tego problemu z tym unoszeniem, bo zderzak, jak widzicie, cały czas stoi tak samo. Ale jak macie normalną beczkę, to trzeba uważać, żeby zderzaka nie urwać przy podnoszeniu. To jest dość istotna sprawa. Dobra, jeżeli chodzi o ustawienie kompresora na granulacie, to z reguły mam, tak, tutaj też się serwis pali. To z reguły mam 950 tysięcy obrotów. No tutaj w tym mańku akurat jest 1000 maksymalnych obrotów, więc tu na full parę, można powiedzieć, lecimy. No takie stare auto, kurde, już typowo do kontenerów tylko przeznaczone. To musiałem je zabrać. I sterowanie w mańku jest takie samo jak w DAF-ie w zasadzie, że tylko włączamy końcówkę mocy i tempomatem sobie regulujemy. Off to jest koniec i wtedy wyłączamy końcówkę mocy. No moje tutaj niższe obroty są, nie wiem dlaczego, ale takie są, taki kurde, już jedno ze starszych aut tutaj u nas na firmie w tym momencie jest. Tak, z takich wskazówek, o czym warto jeszcze pamiętać, to żeby wąż nie był nigdzie pozaginany, bo no tam od wielkiego dzwonu od czasu do czasu, no to tam ciutek może być zagięty, tak, ale z reguły musi być prosty, a ewentualnie w zygzak wygięty, nie może być złamany, bo jedno, że ten produkt słabo leci, a drugie, że ten wąż może po prostu pęknąć. Bo też się zdarzało i też parę razy mi się zdarzyło, że po prostu rozpierdoliło wąż i wtedy jest problem. Tak samo zawór zwrotny też musi być ustawiony w odpowiednim kierunku. Czyli w takim położeniu. Tędy, w tą stronę wylatuje nam produkt. Powietrze. Jeżeli obrócimy go, to powietrze będzie się zatrzymywało na zaworze zwrotnym i w ogóle popychu nie będziemy mieli. Czyli automatycznie od razu z bomby zatkamy instalację. Chyba że będzie szczęście, że lekki produkt, no to przepchnie, ale tak to od razu możemy opuszczać i stopkę robić. O, blokuje się, troszkę muszę przykręcić. Kurwa, no niby te granulaty nie są trudne w rozładunku, ale one są ciężkie same w sobie. Te niektóre i one nie chcą lecieć. Tak lecą, bo lecą, kurde, no każdy mówi granulat, ale no, granulat granulatowi nierówny. Na przykład ten tutaj lubi beczkę oklejać. Że zostaje na dnie beczki i możecie tłuc młotkiem i on spada. Wychodzi, kurde, chodzenie jak na krótkim rękawku i klimatyzacja. On spada, kurczę, spaść nie chce. I czasami tam przewiozłem 100 kg, kurczę, 150 kg i na całej długości beczki ci się podłoga oklei. To no nie jest nic fajnego, kurde, wiosłować to potem. Dobra, tak technicznie popych skręciłem do połowy, bo cały czas mi, kurczę, powietrze z beczki ucieka. A jak przykręcam popych, to automatycznie muszę przykręcać też produkt, bo się przytyka. No ten kompresor już jest, kurde, zmęczony, on ma za mało obroty, on za mało wiatru daje. Jakby było z 1100-1200 obrotów, to by szło, kurde, jak burza. A teraz jedno, że mam zimną stronę ustawioną, a mamy już 70 stopni, a to jest już za dużo jak na granulat, bo to jest przykazanie w tej firmie, że maksymalnie 40-50 stopni, 50 jest, no. I maksymalnie 1 bar i konieczne uziemienie. Więc już jest, kurwa, pizdowato, ale sam tu stoję na ulicy, więc raczej nikt nie będzie tu na ręce patrzał. Przez te samochody i policjantów, kurde, cały filmik mi się popsuł. Kurczę, no niedobrze.
A i a propos rozkładania jeszcze, to tutaj w lagu mamy dwie poziomnice podwójną, ale zapyziała. Tu mamy poziomnicę prawo-lewo, a druga pokazuje nam przód-tył, wypoziomowanie. No tam te przód-tył to ja tak za bardzo tam nie patrzę, bo to wiadomo, konia opuścisz, podniesiesz i to tam bardzo łatwo zrobić, ale tak na prawo-lewo no to oko musi być. I tak jak wczoraj wspominałem, kurczę, i tam jeden z kolegów też pisał w komentarzu, że na żadnych studzienkach nie wolno rozkładać, ani bo zapomniałem o tym wspomnieć ostatnio. Ani na żadnych kanałach wodnych, ani w ogóle na miękkim podłożu. Jeżeli miękkie podłoże jakieś ubite, no to jeszcze podkłady muszą być, bo ta noga, kurde, potrafi naprawdę wcisnąć się w ziemię. O czym jeszcze warto wspomnieć? Warto wspomnieć o tym, że potrafi się czasami zawór klienta zamknąć i to wygląda tak, jak byłoby zapchany silos, a wystarczy po prostu pójść do nich do biura i na przykład jak dacie za dużo ciśnienia, to się wam zamknie zawór bezpieczeństwa. Unik na silosie u klienta. I wtedy ten wąż się napompuje, no i broń Boże nie można go odkręcać, bo jak kurde pierdyknie, to jedno, że produkt wyleci, a drugie, że on może odlecieć i naprawdę krzywdę wam zrobić. A tak, to najlepiej, jeżeli coś się przytka, wyłączyć kompresor, to jest jako pierwsze, wszystko pozamykać i pójść do biura tam i się zapytać, czy silos nie jest pełen, czy ciśnienie nie było za duże, czy cokolwiek innego. I to jest taki pierwszy krok. Drugi krok, no to wiadomo, jeżeli było za duże ciśnienie, no to musicie zredukować. No to całkowicie zamykacie górę beczki, albo spulchniacz, zależy co rozładowujecie. I samą przepustnicą tylko i delikatnie popychem wypychacie ten produkt. Jeżeli odkręcicie go na pół, albo tam na 1/4 i powolutku ten produkt będzie uciekał, to ciśnienie nie będzie przewyższone. I minimalnie przepustnicę im jesteście w stanie zredukować to ciśnienie. Jeżeli jest za dużo, no to już trzeba górą wypuszczać. Ewentualnie zaworem tym, ale to akurat takiego nie ma. Ale jest jeszcze taki specjalny zawór, że też można opuścić ciśnienie. Dobra. Powoli się zbliżamy ku końcowi. Minęło jakieś 45-50 minut od rozpoczęcia i to jest już dźwięk końca, można powiedzieć. O. Towar mamy gdzieś dotąd. Tu już mamy puściutką góry. Dobra, jeszcze tam od dołu popukałem, to jeszcze tam myślę 10-15 minut tam zejdzie, czyli godzinka. Wyjdzie całkowity rozładunek. Więc całkiem spoko. Ponieważ nie podłączyłem tego węża do wibratorów, to będę musiał napierdalać młotem. To nie będę tego nagrywał, bo i tak gówno będzie słychać, ale mniej więcej zademonstruję tylko jak to wygląda. Bierzecie młotek i żeby ten towar się odczepił, to walicie od dołu. Od góry to możecie, wiecie, sobie popukać tak, żeby sprawdzić, czy jest pusto, czy nie. A żeby towar odpadał, to walimy od dołu. I no czasami w niektórych produktach trzeba się nastukać, napukać, a w niektórych to całkiem spoko idzie. No i na koniec już jak już jest tył całkowicie pusty, to opakujemy tutaj właśnie tył. I na sam koniec ja zawsze otwieram sobie spulchniacz, żeby wydmuchać tę resztkę granulatu, która gdzieś tam się znajduje w tej macie wibracyjnej, która tam jest zamontowana. No niestety powietrza widzę nie udało mi się dobić, ale ładnie idzie, to 0,7 bara w zupełności wystarczy 0,8. No tak teraz trzymam mniej więcej. To czasami tak jest. Ale no dobra, za chwilę zobaczymy jak będzie pusty, więc widzimy się za moment. Dobra, kolejne 5 minutek później już mamy praktycznie pusto. I teraz tak, jak silos robi się pusty, to z reguły najpierw od razu zamykamy popych. Bo jedno, że czasami się może zablokować zawór bezpieczeństwa u klienta, a drugie, że nigdy nie wiadomo, czy tam w środku nie ma jeszcze towaru. Jak wypuścić całe powietrze, to potem nie będziecie mieli czym tych resztek wydmuchać. I po prostu ten towar zostanie i zawieziecie go na myjnię i to drogi interes jest, bo to bodajże 2 euro za kilogram wychodzi takiego granulatu, no to czy tam nawet 2,5 euro teraz. Więc najpierw zamykamy, a wtedy
a wtedy opukujemy, jeszcze raz otwieramy i niektórzy klienci chcą, żeby powietrze wypuszczać im do silosa, a niektórzy chcą na przykład, żeby wypuszczać na zewnątrz. To już jest kwestia tego, jak tam dany klient podchodzi do tego, nie? To trzeba się dopytać, co z powietrzem zrobić. No jeżeli wypuścicie na dwór, to też się nic nie stanie. Ale są firmy, na których na przykład nie można na dwór wypuszczać, no to jest to popierdolone trochę. Jak tam interes? O, już mamy puściutko, możemy iść opukać go. No, prawie puściukno. W moim wypadku najgorzej jak się zamknie zawór ten u klienta i powietrze na przykład jest z wężu, to też nie wolno odkręcać tego zaworu. Najlepiej opuścić beczkę, spuścić powietrze z beczki i wtedy przepustnicę sobie otworzyć i wpuścić to powietrze z węża z powrotem do silosa. Ale jak już jest pusty, jak usuniecie z niego całkowicie ciśnienie. To jest taka najbezpieczniejsza metoda. No inna metoda to jest taka, że po prostu idziecie do klienta i mówicie mu: słuchaj ziomek, kurde, zablokował się zawór i potrzebuję tam na minutę otworzyć, żeby powietrze tylko wyskoczyło. No a jeżeli już nie ma takiej opcji ani takiej, no to wtedy tymi zaworkami delikatnie można popuścić go, żeby to powietrze sobie uciekło tam w ciągu jakiejś krótkiej chwili. Ale to już jest taka moja metoda i lepiej jej nie używać i lepiej opuścić beczkę, bezpiecznie jest. Spuścić powietrze przez ten zawór górny i po prostu to powietrze, które jest w układzie powietrznym, tutaj te zawory wszystkie zostawić otwarte i wypuścić je przez przepustnicę, otwierając ją. I on wciągnie z powrotem to powietrze. O, i mamy teraz pusto, zamykamy. Kurwa. O, i teraz opukujemy do tyłu. O, i teraz niebezpieczna sytuacja się zrobiła, bo nam się stopa oderwała. Musimy go troszkę podkręcić, żeby nam się nie kolibał. Dobra. Z drugiej strony jest ok. Opukujemy go troszkę jeszcze. Dobra, brzmi pusto, czyli raczej myślę, że będzie dobrze. Dobra, wypuszczamy jeszcze troszkę powietrza. O, było słychać, że coś tam było. Wpuszczamy troszkę na spłuchniacz. Zostawiamy teraz już wszystko otwarte. Cyk. O, nie wiem, czy to słychać, ale jeszcze takie delikatne granulki gdzieś tam się przez wąż wypuszczają, czyli jeszcze raz. I troszeczkę. O, i teraz już mamy pusto. Dobra. Idziemy wyłączyć kompresor jako pierwsze. Off. Na to, że stare auto, to nie patrzcie, bo to czasami się zdarza tak. To ani ja go nie użytkuję na co dzień, ani też go nie sprzątałem specjalnie, nie chciałem się. No i dobra, i teraz, odnośnie opuszczania jeszcze miałem pokazać. Żeby bezpiecznie tego laga opuścić, bo w Felbinderze ani w Spitcerze, no to nie jest to aż takie, kurde, specyficzne. A tutaj, tak jak mówiłem, ten zawór zostawiamy zamknięty. Tutaj sobie włączamy na opuszczanie, jest opuszczanie. Bo jakbyśmy mieli ten zawór otwarty i byśmy kliknęli ten guziczek, to by pierdolnął ten kontener, bo on dość ciężki sam sobie jest. A tak powolutku, opuszczamy i jedzie nam w dół. Jak się schowa pierwszy tłok? Jeszcze nie, jeszcze nie. O, pierwszy tłok stuknął i teraz już możemy normalnie na full odkręcić. Tak, i on sobie powolutku teraz będzie schodził. A my w tym czasie idziemy schować stopy i to już możemy zamknąć. Muszę uważać, żeby samolot mi kurwa nie przejechał. Taka miejscówka, że... No i dobra, i myślę o chowaniu już nie będę tutaj pisał, bo to analogicznie do rozkładania. Czyli pompujemy wtedy poduszki do góry, schowamy łapki i tak dalej. I czasami jest dobrze jeszcze spojrzeć, czy tam coś zostało w silosie, czy nie.
Jeżeli coś zostało, no to wtedy jeszcze raz podnosimy, opukujemy go. Ale w przypadku granulatu to przeważnie tego nie robię. Dobra, to taki przygodowy trochę odcinek i nie pokazałem wszystkiego, co chciałem przez tych policjantów, ale myślę, że w kolejnym odcinku, w kolejnym materiale wszystko zademonstruję co i jak. Dzięki za uwagę, pozdrowienia i do następnego. Cześć!